Chyba nie ma opcji, żeby jedno narzędzie było dobre dla całej organizacji, jeśli ona ma różne działy. Pozwolenie na korzystanie z systemów AI nie oznacza, że my kupujemy teraz duży system, tak? Zakazane praktyki, pojawiają kary na poziomie 35 milionów lub 7% całego obrotu zeszłego roku. Co więcej, wydaje mi się, że często jest to taka celowa ignorancja tematu, że na przykład pracownicy przychodzą i mówią: słuchaj, chcemy skorzystać z jakiegoś narzędzia, no i ten temat jest ucinany, ignorowany, nie ma takiej woli i chęci podjęcia jakichkolwiek decyzji w tym kierunku. Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu Przelewy24. Nazywam się Piotr Janiak, jestem radcą prawnym w Przelewy24. Naszym gościem jest radca prawny Joanna Lętke-Wróbel z kancelarii Olesiński i Wspólnicy. Dzień dobry. Cześć Piotr, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, fajnie. Cieszę się na ten temat, o którym będziemy rozmawiać. Dziś porozmawiamy o zjawisku Shadow AI. Zdarza się w organizacjach, w firmach, że pracownicy coraz częściej skorzystają z narzędzi AI. Zdarza się, że bez zgody przełożonych organizacji niesie to ze sobą ryzyko prawne, jak i biznesowe i dlatego uważam, że warto, abyśmy o tym dzisiaj porozmawiali. Więc Asiu, czym w zasadzie jest Shadow AI? Dokładnie tak. Pozwól, że jeszcze cofnę się do tego, co powiedziałeś, że jest to zjawisko coraz bardziej popularne. Zgadzam się z tym całkowicie. Natomiast wydaje mi się, że jest to też zjawisko, o którym w takiej naszej przestrzeni publicystycznej, czy naszej nawet prawnej, branżowej, sektorowej mówi się bardzo mało. To, na co ja się zazwyczaj napotykam, to są jednak informacje z prasy zagranicznej, szczególnie ze Stanów, z Wielkiej Brytanii, a u nas to, co się pojawia, to są tak naprawdę tylko, przynajmniej w mojej ocenie, takie inspirowane właśnie artykuły, informacje, więc wydaje mi się, że dobrze jest o tym mówić częściej i cieszę się, że dzisiaj rzucimy na to trochę więcej światła. Tak jak już wspomniałeś, jest to problem rosnący. Myślę, że powinniśmy sobie my też jako przełożeni, team liderzy, pracodawcy uświadomić, że pracownicy mają bardzo łatwy dostęp do takich narzędzi ogólnodostępnych AI, na przykład ChatGPT, Copilota, tak, innych podobnych rozwiązań. Co to znaczy? To znaczy, że bardzo łatwo mogą się tam zalogować i z tego skorzystać. Jest też bardzo duża w mojej ocenie taka rosnąca sfera produktów i usług dla przeróżnych sektorów, branż i specjalistów, więc myślę, że my powinniśmy zakładać, że większość z naszych pracowników miała już jakiś kontakt, eksperymentowała z AI-em. I teraz myślę, że część z nich zobaczyła wartość, to jak może to wykorzystywać w pracy i zaczęli to robić. Często właśnie bez wiedzy i zgody przełożonych, czy też w zależności od struktury tak działu IT, jeżeli on jest jakimś takim właścicielem biznesowym właśnie tych systemów, albo też bez zarządu i właścicieli. No i właśnie przez takie korzystanie bez zgody i wiedzy rozumiemy Shadow AI i ja to właśnie tak rozumiem. A czy uważasz, że w każdej firmie istnieje trochę Shadow AI? Czy to coś wyjątkowego, czy raczej norma? Wiesz co, nie ma takich fajnych, przekrojowych badań, które pokazywałyby skalę zjawiska. Natomiast ostatnio chyba Cyber News, nawet chyba w listopadzie, publikował takie badania, które pokazywały, że w Stanach jest to 58% firm. Oczywiście wiadomo, zależy jaka była grupa respondentów i tak dalej, natomiast myślę, że ta skala zjawiska w Polsce może być nawet większa. Rozumiem, czyli wygląda to na bardzo dość powszechne zjawisko. A mogłabyś, Asiu, proszę powiedzieć, dlaczego pracownicy korzystają z narzędzi AI poza kontrolą? Dlaczego robią to po cichu, bez zgody przełożonej? Bardzo ciekawe pytanie, w sensie myślę, że każdy z nas powinien sobie je zadać, każdy pracodawca. Natomiast tak z moich obserwacji, mojego doświadczenia wynika, że jedną z przyczyn może być po prostu to, że organizacja nie wyznaczyła żadnego kierunku, nie przekazała żadnych informacji pracownikom, w jaki sposób podchodzi do właśnie narzędzi AI, czy widzi w tym korzyści, czy tylko ryzyka, jak pracownicy mają się zachować. Co więcej, wydaje mi się, że często jest to taka jakby
celowa ignorancja tematu, że na przykład pracownicy przychodzą i mówią: słuchaj, chcemy skorzystać z jakiegoś narzędzia, no i ten temat jest ucinany, ignorowany, nie ma takiej woli i chęci podjęcia jakichkolwiek decyzji w tym kierunku. Natomiast wydaje mi się, że przyczyny mogą być w innych organizacjach zupełnie inne. Na przykład być może jakieś organizacje przyjęły zbyt restrykcyjne zasady, na przykład zakazały w ogóle stosowania, bądź też pozwoliły stosować takie narzędzia, które nie przynoszą wartości akurat wiesz, danemu pracownikowi. No i wtedy to też zachęca, jak wszystkie inne zakazane rzeczy, trochę do takiego budowania szarej strefy. Ale wiesz co, też chyba takim najtrudniejszym przypadkiem jest to, jeżeli firma ma filozofię taką ustawiania wyników, presji sprzedażowych, KPI-ów. Oczekujemy od naszych pracowników, że wyniki będą dowiezione na bardzo wysokim poziomie i nie za bardzo pytają, jak to zrobią, tak? No i wtedy myślę, że niektórzy pracownicy mogli znaleźć sobie fajne narzędzia optymalizacji pewnych zadań właśnie w narzędziach AI, no i nie chcą tego ujawnić ze względów takich egoistycznych. Po prostu lepiej wyglądają dzisiaj na tle grupy, mają wyższe bonusy, bądź też jakieś lepsze perspektywy, tak, do awansów bądź innych, więc myślę, że to jest też taki problem, który może się pojawiać w pewnych organizacjach. Tak, i tutaj niestety często pracownicy, jak i sami pracodawcy nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, które wynikają z takiego korzystania z tych narzędzi, więc spróbuj zacząć od takiego klasycznego przykładu. Pracownik wrzuca dane klientów, dane firmy do narzędzia, na przykład czatu GPT. No i co z tego tak naprawdę może wyniknąć? Uśmiecham się do ciebie, bo powiedziałeś właśnie o konsekwencjach. Jeśli mogę sobie pozwolić na taki troszkę anegdotyczny żart, to po kilku analizach i opiniach zaczął mnie w zespole krążyć kawał, że siedzi dwóch więźniów. Jeden pyta drugiego, za co siedzisz? A ten mu odpowiada: siedzę za rozmowy z czatem GPT o Kaśce Kowalskiej i przygotowanym przez niej raporcie sprzedażowym. No i to jest takie pół żartem, pół serio, bo jeszcze jakbyśmy zapytali czata, a pozwól mi znaleźć jakieś błędy, tak? Bo Kaśka jest na przykład cienka jak palec, to mamy bardzo dużo różnych problemów, za które teoretycznie, a nawet i praktycznie może grozić odpowiedzialność karna. Popatrz, tutaj tak, rozmowy z czatem GPT, jakiś raport sprzedażowy, strategia sprzedażowa firmy, załóżmy, że pracownik ją załączył, więc potencjalnie mamy problem naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Dalej Kaśka Kowalska, na przykład z działu sprzedaży, a co w tym raporcie? No pewnie jeszcze jakieś dane handlowców, jakieś prognozy, no więc mamy problem RODO. Jeszcze nie daj Boże ją nazwiemy jakoś nieładnie, no to potencjalnie mamy zniesławienie. To są w ogóle czyny penalizowane karnie, więc rodzi nam się takie ciekawe zjawisko. No i w zależności od sytuacji, od tego, jakie organizacyjne takie kroki i działania podjęła dana organizacja, no ta odpowiedzialność albo przesuwa się bardziej w stronę pracodawcy, albo z kolei bardziej w stronę pracownika. Tak, podałaś ten przykład bardzo żartobliwy, natomiast no niestety takie przypadki niewłaściwego korzystania z narzędzi AI zdarzają się, są komentowane w mediach. Czy znasz może właśnie takie praktyczne przypadki, gdzie narzędzia AI nie były wykorzystywane prawidłowo? Wiesz co, no tych przypadków jest sporo, tak? Znamy dużo medialnych. Zdarzały się też przypadki dotyczące nawet uniwersytetów, tak? Że jeden zamówił opinię od drugiego, okazało się, że zawiera dane, które nie zostały sprawdzone, zostały zhalucynowane. Te sprawy są nowe dla wszystkich, tak? To jest jakby sprawa trochę cywilnoprawna, tak? O to, czy dany utwór, dzieło zostało wykonane dobrze. Natomiast tych spraw jest coraz więcej i więcej. Też przed kilku dni sprawa znanego lektora, Jarosława Łukomskiego, pojawiła się informacja, że wniósł pozew przeciwko firmie, która wykorzystała jego głos w swoim spocie reklamowym bez jego pozwolenia. No i tu znowu pytanie, dlaczego tak się stało? No bo oczywiście możemy sobie wyobrazić przypadki, kiedy to się stało celowo, czyli my perfidnie, tak? Prosimy narzędzie AI-owe, podłóż mi tam głos podobny do pana Jarosława Łukomskiego na przykład, ale też jestem sobie w stanie wyobrazić, że pracownik mógł to zrobić nieumyślnie, w tym sensie, że nie chciał
głosu dokładnie pana Jarosława, natomiast chciał mieć fajny spot reklamowy z fajnym głosem, tak chwytliwy i po prostu nieumiejętnie wykorzystał to, czyli tak zwany output, to co wyrzuciło mu potencjalnie jakieś narzędzie. To jest jedna jakby z opcji, więc jestem ciekawa, gdzie był problem, tak? Co się konkretnie wydarzyło, ale tych spraw jest coraz więcej. No właśnie, wspomniałaś o istotnej tej odpowiedzialności w zakresie ochrony danych osobowych. Tu kryją się kary administracyjno-prawne. Wspomniałaś też o odpowiedzialności cywilno-prawnej, odpowiedzialności kontraktowej. A jak sprawa wygląda na gruncie prawa autorskiego? To znowu zależy, po której stronie jesteśmy, tak? No ta odpowiedzialność, no to tak jakby odpowiedzialność za plagiat, tak? Jeżeli my wykorzystamy czyjś utwór bez pozwolenia. Natomiast my też możemy być po drugiej stronie, Piotrek, czyli my możemy zlecić na przykład naszemu działowi marketingu przygotowanie fajnej kampanii reklamowej, ktoś skorzysta z narzędzi AI, a potem się okaże, że to nie był utwór w rozumieniu w ogóle przepisów prawa autorskiego, więc nie podlega ochronie, więc teoretycznie w przypadku, gdyby ktoś skopiował ten pomysł, fragmenty bądź też całość, byłoby nam bardzo trudno dochodzić tutaj jakiejś odpowiedzialności. Natomiast myślę właśnie, jak też powiedziałeś o tej odpowiedzialności, ten żart może nam posłużyć w ogóle za fajny przykład, bo dużo zależy, tak jak powiedziałam, od tego, jakie kroki podejmie organizacja. I teraz jak weźmiemy na tapet ten przykład, że nasz pracownik wrzucił do narzędzia takiego ogólnodostępnego, który nie gwarantował żadnej ochrony informacji, tak? Czyli te dane, które tam wrzucił, trafiły do modelu i teraz stanowią dane treningowe, czyli trafiły do modelu, czyli trafiły tak kulinarnie jak sól do rosołu, że trudno to teraz już wyciągnąć, no to ta pierwsza i wydaje mi się najważniejsza rzecz to właśnie jest ta ochrona bezpieczeństwa informacji, czyli tutaj mogło potencjalnie dojść do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. No i teraz popatrz, w artykule 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mamy przepisy, które penalizują to karnie. Czyli jeżeli ktoś ujawnia informacje przedsiębiorcy, które stanowią informacje, tajemnice przedsiębiorstwa, no może podlegać karze grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 2, jeżeli to wyrządzi jakąś poważną szkodę. No i w tym przykładzie to jest jakby przestępstwo umyślne. I teraz zakładając, że my jako przedsiębiorca mamy wdrożoną jakąś politykę albo zasady, tak, że pracownicy wiedzą, że nie mogą tego robić, nie mogą wrzucać tych danych do ogólnodostępnych narzędzi albo do narzędzi, które nie zostały przez nas zatwierdzone, no to wtedy potencjalnie on mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności, bo na pracowniku spoczywa obowiązek dbania o dobro zakładu i nieujawniania informacji, które mogłyby wyrządzić szkodę pracodawcy. To jest artykuł 100. Natomiast też bardzo często pracownicy mają w umowach też tak dodatkowe postanowienia dotyczące poufności. Znowu, jak my nie mamy pracowników, mamy więcej podwykonawców, kontraktorów, no to NDA-ki, tak? NDA-ki będą takim obowiązkiem. No i tutaj przy założeniu, że podjęliśmy właśnie te kroki, potencjalny delikwent naraża się tutaj na tą odpowiedzialność karną. Podobnie będzie w RODO, no bo skoro wrzucił w tym akurat naszym przykładzie jakieś dane osób, tak, na przykład naszych handlowców, Kaśki, która zrobiła ten raport, no to jeżeli my mamy jakieś zasady, właśnie politykę, procedury, nawet przeszkoliliśmy, tak, zrobiliśmy potem test kompetencyjny po takim szkoleniu dla pracowników, no to na podstawie artykułu 107 to nie pracodawca będzie ponosił odpowiedzialność za takie nieuprawnione przetwarzanie danych, tylko wtedy sam pracownik może stać się administratorem i znowu grzywna, kara pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, a grzywna to teraz chyba coś ponad 1 milion, tak patrzę na ciebie, chyba 1 080 000 maksymalna, więc przy założeniu, że my podjęliśmy jakieś działania, odpowiedzialność z nas jako pracodawcy przesuwa się bardzo mocno w stronę pracownika, który tych zasad nie przestrzega. Natomiast oczywiście to się wiąże z wieloma różnymi też rzeczami, tak, na przykład jakimiś podatnościami na cyberataki. Są znane właśnie przypadki, kiedy duże takie
wolumen treści, zdjęć, głosów były wrzucane przez pracowników, no i potem bardzo łatwo na przykład zrobić awatary. Był przypadek właśnie, że taki awatar włączył się na spotkanie z jakąś większą grupą i poprosił i udawał prezesa i poprosił, żeby szybko zrobić przelew, bo on teraz na drugim kolu negocjuje jakieś umowy. Więc no widzisz, jakby Tak. I potencjalne ryzyka są bardzo, bardzo duże. Tak, myślę, że warto też wspomnieć o akcie na poziomie unijnym, który jest odmieniany przez wszystkie przypadki, jest bardzo szeroko komentowany, natomiast tak naprawdę nie każdy wie, jak interpretować ten akt, jak się w nim poruszać, jaki organ może nakładać kary na gruncie tego aktu. Otóż mówię tutaj o AI Act. Jak wygląda tutaj odpowiedzialność na gruncie tego aktu? Czy ona wygląda zawsze tak samo, czyli biorąc pod uwagę taki przykład, kiedy przedsiębiorca prowadzi kampanię marketingową z użyciem narzędzi AI względem przedsiębiorcy, który działa w branży medycznej i wykorzystuje AI do diagnozowania chorób. Czy odpowiedzialność na gruncie tego aktu wygląda zawsze tak samo i czy potencjalna kara jest nakładana przez jaki organ właściwie? To jest pytanie. To jest bardzo dobre i bardzo trudne, Piotrek, pytanie. Dlaczego bardzo trudne? Bo tak jak powiedziałeś, to jest bardzo trudny akt prawny, bo to jest akt prawny kompromisowy, przyjęty w bardzo dużych bólach, więc bardzo dużo tych przepisów jest mało zrozumiałych, mało praktycznych, dużo rzeczy może zmienić jeszcze Komisja Europejska. Z punktu widzenia Shadow AI nie ma tam bezpośrednich takich regulacji, która by to penalizowała. Natomiast właśnie wszystko rozbija się o to, z jakim przypadkiem pewnie będziemy mieć do czynienia. Po pierwsze, myślę, że ważne jest, żeby wspomnieć, że jest taki obowiązek nałożony na wszystkich, to mam tutaj w naszym kontekście też pracodawców, tak, którzy dopuszczają możliwość korzystania z systemów AI, szkolenia i podnoszenia kompetencji pracowników, to się nazywa AI literacy. Natomiast chciałabym, żeby wybrzmiało to, że pozwolenie na korzystanie z systemów AI nie oznacza, że my kupujemy teraz duży system, tak? Klucze licencyjne, ściągamy to na swoje serwery i odpalamy, jest start produkcyjny, wszyscy są poinformowani. System AI to może być Copilot, który działa w środowisku Microsoftowym i on działa defaultowo, tak? Trzeba z poziomu administratora go wyłączyć, żeby nie działał. I wtedy też mamy, tak? Tutaj system AI, który działa w miejscu pracy, więc powinniśmy szkolić pracowników. Natomiast wspomniałeś też o bardzo różnych kategoriach systemów, tam systemy na przykład w wyrobach medycznych, tak? Jeśli dobrze zrozumiałam, no to wszystko oczywiście będzie się rozwijało o klasyfikację tego systemu i którym podmiotem jesteśmy w takim łańcuchu dostawy, tak? Czy jesteśmy producentem, czy jesteśmy importerem, czy jesteśmy na przykład deployerem, czyli po prostu podmiotem, który wykorzystuje. Te systemy właśnie na przykład tutaj do jakiejś analizy danych, tak, albo działające w miejscu pracy, bardzo często wpadną nam w systemy wysokiego ryzyka, no a z nimi są związane po prostu konkretne obowiązki, większość po stronie producenckiej, więc to zależy, tak? Jest bardzo jakby złożona ta struktura. Nie jest to proste, żeby odpowiedzieć tak wprost wszystkim, powiedzieć, słuchajcie, nie róbcie tego i będziecie kryci. Natomiast wiesz co, zapytałeś też o kary. No kary jakby wszystkie naruszenia już są w rozporządzeniu, tak? Ono stosuje, na przykład zakazane praktyki stosuje się już od lutego tego roku. Natomiast cały system nakładania kar będzie w przepisach tutaj lokalnych, ale lokalnych mam w każdym państwie unijnym, każde państwo unijne nałoży swoje. No w Polsce jeszcze nie zostały uchwalone, więc okaże się, tak, w jakiej formie one zostaną przyjęte, natomiast ogólnie ta odpowiedzialność jest bardzo wysoka, tam się na przykład za zakazane praktyki pojawiają kary na poziomie 35 milionów lub 7% całego obrotu zeszłego roku, w zależności od która kwota jest wyższa. Teoretycznie jest podstawa do tego, żeby dla małych i średnich i startupów ta odpowiedzialność była niższa, żeby właśnie państwa członkowskie przyjęły trochę
inne zasady dla tych mniejszych podmiotów, no ale znowu, zobaczymy jak to będzie. Myślę, że nie ma sensu chyba się teraz na tym tak bardzo skupiać, biorąc pod uwagę losy innych ustaw, które czekają w kolejce na uchwalenie w polskim porządku. Myślę o DSA-u, czyli Digital Service Actie i innych aktach, które czekają, więc myślę, że jeszcze możemy chwilę poczekać, żeby porozmawiać może następnym razem też o tym, jak to zostało implementowane w Polsce. Tak, Asiu, słusznie wspomniałaś, że ta odpowiedzialność, która może wynikać z AI Act, nie dotyczy tylko podmiotów tworzących takie oprogramowania, lecz także każdego podmiotu korzystającego z takich rozwiązań. On korzystając z takich rozwiązań również naraża się na taką odpowiedzialność i powinien potencjalnie sobie sklasyfikować swoją działalność w kontekście AI Actu. Ale skoro już mamy pełen obraz zagrożeń, może mogłabyś powiedzieć, jak temu przeciwdziałać, albo jakie praktyki może wdrożyć organizacja, aby przeciwdziałać takim zagrożeniom? Myślę, że jeszcze nie cały temat pewnie wyczerpaliśmy i pewnie jakby tutaj wziąć jeszcze kilka osób od bezpieczeństwa, od systemów IT, od zarządzania właśnie compliance'em, bo pewnie byśmy znaleźli jeszcze dużo innych zagrożeń. Natomiast myślę, że to wszystko brzmi trochę przytłaczająco, tak? W tym sensie, że te obowiązki są bardzo duże, kary są bardzo wysokie. To, co jest systemem AI, kim my jesteśmy, tak jak powiedziałeś, każdy powinien się zaklasyfikować w jakiś sposób na tle AI Actu, tak, co my właściwie robimy, to wszystko się wydaje takie bardzo przytłaczające. Natomiast myślę, że to jest przytłaczające, bo to jest duża zmiana. To jest zmiana dla wszystkich, zmiana dla pracodawców, zarządu, tak, bo rośnie presja konkurencji, która może wykorzystuje, rośnie presja pracowników, tak, dla przełożonych, team liderów jest to presja tego, w jaki sposób na przykład podchodzić do ocen, tak, zespołów, bo na przykład, nie wiem, osoby, które dotychczas miały świetne zdolności językowe, nie wiem, lekkie pióro, tak, cokolwiek, były bardzo kreatywne i były dobrze oceniane, dzisiaj mogą w tym zespole zajmować zupełnie inne miejsce, bo naprzód wyjdą osoby, które mają lepsze umiejętności właśnie korzystania, promptowania tych systemów. Myślę, że to jest zmiana dla pracowników, że niektórzy pracownicy się tego obawiają, bo też jest takie przeświadczenie, że AI odbierze nam pracę, więc my tym wszystkim jako pracodawcy musimy trochę zarządzić. No, ale wydaje mi się, że najlepsza na zarządzanie właśnie taką zmianą jest pewnego rodzaju normalizacja, czyli trochę takie wyjście do pracowników i mówienie o tym, żeby oni czuli, że to jest normalne, żeby to się wydawało bardziej oswojone. No i chyba najlepszym sposobem jest w ogóle zaczęcie od takiego audytu i znowu to brzmi audyt, dobrze, przyjdą audytorzy i teraz będą pytać, tak, i chodzić i wszyscy się będą bać, ale audyt na zasadzie, w zależności od wielkości firmy oczywiście, na zasadzie ankiety, na zasadzie rozmowy, jeżeli mamy małe zespoły, jeżeli mamy bardziej rozproszone, no to żeby team lider porozmawiał ze swoimi ludźmi i dalej z nami, czyli takiego zaudytowania w ogóle, co się dzieje w firmie, tak? Czy wy korzystacie? Z czego chcielibyście korzystać? W jaki sposób korzystacie? Jakby które procesy biznesowe chcecie usprawnić? Bo raczej chyba nie ma opcji, żeby jedno narzędzie było dobre dla całej organizacji, jeśli ona ma różne działy, jeśli to nie jest organizacja na przykład, no nie wiem, jakaś agencja marketingowa, tak, i wszyscy pracujemy w miarę podobnie. Więc wydaje mi się, że pierwszy krok to taki audyt. Drugi krok to pewnie przyjęcie zasad, tak? I znowu, w zależności od wielkości i struktury naszej firmy, no to będą różne zasady. W mniejszych organizacjach to może być po prostu, nie wiem, no jakiś prosty dokument, tak? Lista, nawet z obrazkami, co można, czego nie można, kogo można zapytać, tak? Potem, jeżeli mamy większą organizację, no to oczywiście albo polityka, tak? Jeżeli mamy pracowników, albo jakieś procedury dla podwykonawców, dla jakichś kontraktorów na B2B. No a przy już bardziej złożonych organizacjach, no to pewnie jakieś polityki frameworkowe, opisujące filozofię, potem takie polityki bardziej operacyjne, no właśnie dotyczące na przykład podejścia firmy do ogólnie dostępnych systemów AI, tego co jest dozwolone, czy my w ogóle robimy tak zwane pre-approved systemy, czyli pozwalamy pracownikom korzystać z tego, co jest dokładnie na liście, czy też być może w drugą stronę wylistowujemy to, czego nie mogą robić, tak? No to jest jakby no już
myślę, że nie ma dobrej odpowiedzi. Każda firma powinna się zastanowić konkretnie w swoim kontekście. No i potem wspomniałam o tej operacyjnej, takiej właśnie dotyczących ogólnodostępnych, ale mogą być operacyjne dotyczące w ogóle tego, jak my kupujemy produkty, usługi, które mają zaszyte AI, albo jak my sami sprzedajemy, tak, usługi, które mają AI, bo też tak może być. Więc no to już duża skala. Natomiast wydaje mi się, że każda organizacja jest w stanie przyjąć te zasady i też myślę, że nie powinniśmy czekać do momentu, kiedy my będziemy ze wszystkim tak 100% pewni, tak? Że my wiemy, że chcemy tylko jeden system, taki system. To się może zmieniać, tak? To się powinno zmieniać, bo kluczowy w tym wszystkim jest właśnie też taki audyt już powdrożeniowy, czyli sprawdzanie tego, czy na pewno wszystko jest ok, czy zabezpieczyliśmy wszystkie obszary. No i szkolenia, tak. Myślę, że szkolenia są bardzo ważne. Ostatnio też natknęłam się na jakieś badania, które pokazywały, że skala szkoleń w AI, tak, tych kompetencyjnych w polskich firmach jest zdecydowanie niższa niż w niemieckich i to była taka, wiesz, rozpiętość ogromna, tak. Nie na zasadzie 10-15%, tylko bardziej 40%, coś w tym stylu. Natomiast też było w tych wynikach, że 31% polskich menadżerów w ogóle nie miała żadnego szkolenia, a 20% szkoliło się na własną rękę, czyli to nie firma wyszła z tą inicjatywą właśnie. Więc wydaje mi się, że kluczowa jest normalizacja, czyli taka właśnie uświadamianie pracowników, pokazanie, że my się interesujemy jako, nie wiem, pracodawca, tak, zarząd, właściciele firmy tym tematem, że idziemy w pewnym kierunku, no i też, że danie sobie prawa na po prostu nawet częste zmienianie tych zasad, jeśli zajdzie potrzeba. Tak, słowa audyt, słowa procedury, zasady, to brzmi bardzo poważnie i na pierwszy rzut zniechęcająco. Natomiast ludzie nie wiedzą, że często za procedurą może się chować po prostu zbiór prostych zasad, które znacznie mogą ułatwić i poprawić sytuację firmy. Natomiast wydaje mi się, że to jest nasza kluczowa rola jako prawników, abyśmy razem współpracując z inspektorami danych osobowych, specjalistami z zakresu ochrony danych, zarówno ze specjalistami IT, aby współdziałać w tym obszarze, aby wypracować jak najlepsze rozwiązania w organizacji. Nie uważasz? Tak, to jest kluczowe, co powiedziałeś. Sam prawnik, myślę, że z szacunkiem do naszej wiedzy, kompetencji i ogólnie tak do sztatów, sam prawnik myślę, że to będzie za mało. Konieczny jest udział właśnie jakichś osób od IT, to nie mówię, że to musi być dział cały, tak, ale większość firm ma nawet zewnętrznych dostawców usług, tak, i IOD, tak, myślę, że tak samo. No i zainteresowanie oczywiście tak zwanych stakeholderów, czyli osób, które w firmie nadają tak kierunki, więc to jest kluczowe, tak, żeby to nie była polityka narzucona tylko i wyłącznie przez prawnika, no bo wtedy szansa, że będzie dostosowana, użyteczna i przestrzegana, trochę maleją. Tak, bo właśnie kluczowe jest, aby dana procedura, zasady nie trafiły, mówiąc kolokwialnie, do szuflady, tylko żeby rzeczywiście to były zasady stosowane i były postrzegane jako dobra praktyka w firmie. Dobrze. Zdecydowanie. Asiu, a już tak na koniec, gdybyśmy mieli słuchaczom wskazać 3 najważniejsze rzeczy, aby ogarnąć u siebie AI, co to by było? No to jest chyba dokładnie to, co powiedziałam, czyli tak, nieignorowanie, bo najgorsze w mojej ocenie to jest udawanie, że nas to nie dotyczy, więc powiedziałabym pierwsza i najważniejsza rzecz, jednak taki wywiad we własnej firmie, żeby rozpoznać, jak jest. Potem drugie, właśnie skonstruowanie zasad dotyczących. Znam firmy, w których zasady mają 12 punktów na przykład, tak? I to działa, tak? Żeby nie było. No i potem właśnie weryfikowanie tych zasad i razem z postępem, tak, też takiego rozwoju firmy, dostępnych narzędzi, no po prostu dostosowywanie też tych zasad i szkolenie, tak. To chyba były 4, ale mam nadzieję, że mi wybaczysz. Połączmy to ostatnie w jedno, czyli po prostu potem takie szkolenie z tego i sprawdzanie. Asiu, dziękuję za świetną rozmowę. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że wniosła coś wartościowego. Tak, temat AI rozwija się o wiele szybciej niż jakiekolwiek regulacje. Na pewno na ten temat będziemy mówić jeszcze nie raz. Dlatego serdecznie zachęcam do śledzenia naszego kanału na YouTubie, zasubskrybowania oraz do śledzenia wszystkich odcinków. Do zobaczenia.